No i witamy na kolejnej wycieczce. Dzisiaj padło na Neos Marmaras. Nasz kemping znajduje się idealnie po środku między Nikiti a Neos Marmaras właśnie. Tu i tu mamy po 10 km, więc wydaje mi się, że całkiem ciekawa baza wypadowa, żeby zobaczyć sobie te dwa miasta. No i jesteśmy, niecałe 10 minut. Za 600 metrów skręć w prawo. Zjeżdżamy na Neos Marmaras. Jedziemy sobie poszukać jakiegoś miejsca parkingowego. Jest tu już jakiś supermarket, jest jakaś tawerna. Mam zaznaczony jakiś bezpłatny parking przy zatoce. Zobaczymy, czy znajdziemy jakieś wolne miejsce. Dobra, dojechaliśmy na parking w porcie. Było z tym troszeczkę komplikacji, ale udało się szczęśliwie dojechać. Teraz jeszcze musimy sobie znaleźć jakieś miejsce i idziemy w miasto. Na miasto. W miasto idziemy. Jesteś Idziemy. na miejscu. Parking darmowy przy takiej zatoczce. Jakiś tutaj jest chyba taki porcik rybacki, coś takiego. A my idziemy na drugą stronę zatoki i tam przejdziemy się wzdłuż brzegu, aż tam gdzieś na górę widzieliśmy. Idziemy popatrzeć, jak to tu wygląda. Już to, co się rzuca w oczy przy tej zatoczce, te fenomenalne miejsca, fenomenalne te restauracje nad samym brzegiem. Super miejscóweczka na obiad. Nie no, fenomenalna jest ta miejscówka. Normalnie na piasku, na plaży się je przy samej wodzie. Czad. Już ledwo wysiedliśmy z samochodu, już przemiła Greczynka nas zapraszała do restauracji, pytała skąd jesteśmy, znała kilka słów po polsku. A my na razie nie jesteśmy głodni. Przyszliśmy na spacer, na razie nie na jedzenie. Chodzimy i oglądamy sobie różne budki z różnymi szpargołami, jak my to mówimy. A teraz trafiliśmy na takie śmieszne greckie kapcie. W regionalnym stroju właśnie Grecy mają takie buty, takie pompony. Ile? 14 euro? 14 euro takie buciki. A to chyba jedna z najbardziej popularnych tiktokowych uliczek z Neos Marmaras. Restauracja z owocami morza. I? Kolejna fenomenalna knajpka w takim biało-niebieskim wystroju nad samiutką wodą. O, tu pod nami jakaś plaża. Idziemy dalej. Przed chwilą byliśmy tam pod tym greckim prawosławnym kościółkiem. Fenomenalna lokalizacja kościoła. Dobra, idziemy dalej. Tak w ogóle to Neos Marmaras słynie z tego, że jest też wioską rybacką. To właśnie tutaj polecają zjeść jakieś owoce morza. I na tą okoliczność mam ubrany outfit pod to miasteczko. I mamy również serduszko z Neos Marmaras. Słabo to wszystko widać, bo jest kurcze pod słońce. No i wracamy powoli do samochodu. Takie miasteczko na godzinny spacer tam i z powrotem wzdłuż wybrzeża, jeżeli nie chcemy tutaj korzystać z żadnej gastronomii. Ale fajnie, fajnie, bardzo przyjemnie. Jeździ tu nawet jakaś turystyczna ciuchcia. 6 euro dorosły, 4 euro dziecko za taki city tour traktorkiem. I zatrzymaliśmy się w takiej kawiarence z takim widokiem. Pierwszy raz próbujemy Freddo Cappuccino w Grecji, a Emilia sobie wzięła jogurt grecki z polewą karmelową. To jest frozen. Obowiązuje tutaj zasada samoobsługi, podchodzi się do maszyny, tak jak do maszyny do lodów włoskich, nalewa się jogurt grecki, do tego dobiera się wybrane dodatki. Emilia sobie wzięła polewę karmelową. No i z tej naszej kawiarenki taki się roztacza widok. Tutaj jest taki taras przy restauracji. Tutaj bardziej chyba drink bar, cocktail bar. Restauracja to bardziej tutaj po tej stronie, taka wypuszczona w morze. No, fenomenalnie. Niesamowicie dobra kawa. Dobrze, że wzięliśmy sobie cappuccino, bo jakbyśmy sobie wzięli espresso, to byłoby po nas. To cappuccino jest tak mocne, jak normalnie kawa na polskiej stacji benzynowej. Robi się wieczór, kawiarenki coraz bardziej się zapełniają ludźmi. Wstrzymuje
że klimat tego miasteczka jest warty odwiedzenia. Fajnie było, zwijamy się już do samochodu, tam po drugiej stronie tej zatoki w porcie stoi fort i jedziemy, może uda się zobaczyć jeszcze jedno miejsce. Neos Marmara, spróbujemy 6 km dojechać do miejscowości Partenon. Jest to jakaś tradycyjna grecka wioska, ale widok już na zachód słońca nad morzem może być fenomenalny. Ciekawy jestem, czy jak wjedziemy tam do góry, to czy będzie coś fajnie widać. Tu nam ten gaj oliwny troszeczkę przysłania widok. Dobra, ale ciśniemy się gdzieś tam w górę. Piękny widok. Kugi to dzielnie sobie radzi. Droga jest niesamowicie urokliwa, a pomiędzy gajami oliwnymi zakręty z jednej strony na drugą stronę. Ciasne są te winkle. Świetna trasa. Sama jazda już sprawia mi tu przyjemność. Tutaj jest Paul's Tavern w tej miejscowości, do której jedziemy. A tak to wygląda za nami. Dojechaliśmy, zostawiliśmy samochód tutaj po prawej stronie. To jakiś pan w kamizelce dyryguje ruchem, więc chyba nie ma wstępu dalej do tego miasteczka, do tej wioski w zasadzie, bo samochodów tu stoi już mnóstwo. Może to być bardzo popularne miejsce na zachód słońca, bo zapowiada się stąd bardzo fajny widok. Już tam nad nami ktoś lata dronem, a ja Wam pokażę, czego się chyba możemy tam u góry spodziewać. Może zobaczymy fajny zachód słońca. Dobra, idziemy bez jakiegoś konkretnego planu. Tą wioskę znaleźliśmy przez przypadek, zobaczymy jak to wygląda. Idziemy za tłumem, bo totalnie nie wiemy, w którą stronę się mamy kierować. Wioska znajduje się 6 km od Neos Marmaras, a jesteśmy na wysokości 350 metrów nad poziomem morza, także podjazd był całkiem stromy. Okej, teraz rozumiem, dlaczego ktoś w kamizelce nas już zatrzymał tam trochę niżej, bo tu już jest młyn, zamieszanie, samochody stoją na poboczu drogi. No nic, idziemy w kierunku tej tawerny. Podobno z niej roztacza się najfajniejszy widok na okolice. 400 metrów. Nie wiem, czy jesteśmy w odpowiednim miejscu, ale na zachód słońca chyba się spóźniliśmy. Dobra, nie wiem, trafiliśmy na jakiś festiwal, festyn, nie wiemy, co tu się właściwie dzieje, idziemy zobaczyć. A okazało się, że trafiliśmy na jakiś festiwal filmowy. Tam przy wejściu rozdają jakieś bilety na jakieś piwko, coś takiego. Od 10 do 12 się tutaj odbywa taka impreza. Co tu pisze? Nie wiemy, trzeba byłoby to przetłumaczyć z greckiego. Dobra, idziemy tą wioską w górę. Tradycyjną grecką wioską. Zrobimy sobie jakąś pętelkę i wracamy do samochodu. Doszliśmy do tawerny. Nie wiem, czy tutaj za wejście, żeby sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, nie ma opłaty, 5 euro. No i dobra. Widok fajny, szkoda, że już słońce zaszło. Niestety na zachód słońca się spóźniliśmy. Pod nami same oliwne gaje, łącznie z jakimś tam samochodem, pick-upem przystosowanym do przewozu, zwozu oliwek. Dobra, koniec spaceru, schodzimy do samochodu. Całkiem ciekawe może być teraz zawracanie naszym samochodem z tej pozycji, w której stoimy. Mnóstwo samochodów chyba na ten festiwal filmowy przyjechało, dlatego tu jest taki młyn i zamieszanie. No trudno. Nas filmowy festiwal nie interesuje. Przeszliśmy się po tej wiosce, zobaczyliśmy co nieco i zjeżdżamy już. Także na dziś koniec wycieczki. Praktycznie kończymy tę wycieczkę, dziewczyny sobie robią jeszcze fotografię, a mnie na tej latarni rozśmieszyła ta w połowie podświetlona śnieżynka. Przypomnę, że mamy połowę lipca. Miał być koniec, wracamy już na kemping, no ale takich widoków nie możemy sobie darować, żeby sobie tego nie nagrać. Wybieramy się dzisiaj na kolejną wycieczkę krajoznawczą. Dzisiaj tym razem jedziemy na promenadę do Nikiti. Przy okazji zatrzymaliśmy się na takim punkcie widokowym.
Gdzieś w tamtą stronę, w którą patrzymy, jest nasz kemping i Neos Marmaras. W tamtą stronę pod słońce niestety słabo widać. Tam jest Nikiti. Jesteśmy w Nikiti. To miejsce oznaczone jest na mapach Google jako darmowy parking. Miejsc parkingowych troszeczkę tutaj jest po jednej i po drugiej stronie Pineskę macie na dole. I praktycznie zaraz z parkingu przechodzimy na dróżkę, która poprowadzi nas do promenady. No i dobra, weszliśmy na tą promenadę. Dosyć bałtykowo tutaj jest. Z jednej strony kawiarenki, restauracje, tutaj ogródki, w których można zjeść i zaraz za ogródkami tam jest plaża. Ludzie są tam uciśnięci jak się tylko da. Fajnie to wygląda. Kolejna budka z gyrosem. To mięso w gyrosach fajnie tu wygląda. Chyba skończy się dzisiaj na gyrosie wieczorem. Doszliśmy do mariny w Nikiti i się wracamy. W drugą stronę tej promenady. Przez ten kawałeczek, co przeszliśmy, to jeżeli ktoś szuka wrażeń podobnych do Mielna czy Władysławowa na wakacjach, jeśli szukałby takich wrażeń w Grecji, to myślę, że w tej miejscowości mógłby być usatysfakcjonowany. No i jakby ktoś potrzebował, to przy marinie w Nikiti też jest jakiś darmowy parking. Tawerna na tawernie, kawiarenka na kawiarence. Zanim my się zastanowimy, czy chcemy tego gyrosa, czy nie, to szukamy tych lokalnych greckich ponczusiów. Louko, Mades, czy jakoś tak się one nazywają. Znowu jakiś kościółek prawosławny niewielki. A my idziemy szukać pączków polecanych na 5,0. Tak dla potwierdzenia, jak ktoś by miał wątpliwości, czy przypadkiem nie przesadzam, że to Mielno, Władysławowo. Takie atrakcje też tutaj są. Znaleźliśmy tą cukiernię Louko Mades. Jakoś tak się to nazywa. I jeszcze taka informacja przy wejściu. No to spróbujemy i zobaczymy, co to Grecja. A tak wygląda menu w tej pączkarni. Czekamy już na swoje zamówienie. Każdy chyba zamówił co innego. No i tak wygląda wersja Pistachio Dream. Ponczusie, pistacja, krem pistacjowy i jeszcze do tego biała czekolada. Chyba troszeczkę przesadziłem. Emilia sobie wzięła wersję Strawberry Cloud i wygląda to tak przesłodko. A Ilona ma tradycyjną wersję z miodem, cynamonem i orzeszkami. Dobra, ja się wróciłem do samochodu po wodę, bo od tego miejsca, gdzie jedliśmy te pączki, 250 metrów jest parking. Moja rada jest taka, weźcie sobie jedną porcję na kilka osób, bo ja naprawdę potrafię zjeść dużo słodkiego, ale to nas wszystkich przerosło. Jeden wielki, słodki ulepek, ale to chyba w Grecji tak to ma właśnie wyglądać. Dobra, idziemy tą promenadą, za nami muzyczny grajek bardzo ładnie śpiewa, a w akompaniamencie jednej cykady na drzewie. Chyba tyle, bo ja już jestem przebodźcowany, także jak przypadkiem znajdę coś zaskakującego, na przykład taki Fiacik 500 wmontowany w tą właśnie pizzerię włoską, to Wam jeszcze coś tu pokażę. Z ciekawych rzeczy, których zaobserwowałem, jest to, że w tych tawernach, w tych restauracjach między lokalem a tą częścią plażową kelnerzy porozumiewają się za pomocą walkie-talkie i interkomów. Jest taki młyn, że tak czy siak by się nie dowołali. Patrzcie, jakie książki, chyba o czytaniu będziemy, kupimy sobie z tego. Ta mi się podoba. Zorbu. No i wydaje mi się, że to są oryginalne magnesy. Jako pamiątki w kształcie gyrosa, sałatki greckiej albo suwlaki. Dobra, my już kończymy wizytę w Nikiti na dzisiejszy wieczór. Troszeczkę nas przerosło to miasto. Nie spodziewaliśmy się, że będzie ono tak popularne wśród tubylców. W końcu dzisiaj jest sobota, dużo osób przyjechało. Chyba typowo na sobotni wieczór pospacerować po promenadzie. Znajdujemy się nad miejscowością Nikiti. Zaparkowaliśmy tam u góry na parkingu pod kościołem. Jesteśmy na Starym Mieście, tak zwanym Old Nikiti. Jesteśmy na Starym Mieście w Nikiti i idziemy się przespacerować po takich greckich uliczkach. Dojazd taką drogą był dosyć wymagający do tego kościoła, ale jakoś się tam poprzeciskaliśmy pomalutku. Chyba tutaj jest centrum tego starego miasta. Zobaczymy szybciutko, jak to wygląda i jedziemy dalej.
Proszę, jaki piękny Mercedesik. Piękne klasyki tu stoją w tym ryneczku. Wygląda to miasteczko bardzo ładnie, ale to jest dosłownie kilka uliczek, nic konkretnego. Raczej po drodze jako ciekawostka niż całodzienne zwiedzanie. Ale za to mamy tutaj całkiem ciekawe motoryzacyjne perełki. Niesamowicie piękne są te domki tutaj. Jakieś cytrusy. Może limetka. Może cytryna. Chyba jedynie dla tego widoku warto tutaj przyjechać pod ten kościół. Zajrzymy jeszcze przez szybkę do kościoła. Kolejny kościół prawosławny. Bardzo duży parking pod kościołem. Darmowy parking pod kościołem. Maksymalnie pół godzinki spaceru wystarczy, żeby zobaczyć to miejsce. Znajdujemy się w tawernie Sonia. Dostaliśmy już czekadełko, dostaliśmy napoje. Czekamy na nasze dania. Troszeczkę żeśmy tutaj nawymyślali tego. Rzeczy, których jeszcze nie jedliśmy, chyba w życiu, a już tym bardziej w Grecji. Zobaczymy, co tu fajnego dostaniemy. Dobra, to dostaliśmy tak, pieczonego bakłażana z serem feta i pomidorkami. Dostaliśmy jakiś wędzony ser z góry Athos i coś pomarańczowego, co nie wiemy co to jest na razie. No i pitę, do tego czekamy jeszcze na krokiety z cukinii. No i dobra, przyszła musaka, pierwszy raz będziemy próbować musakę. Ja mam okonia morskiego i Emilia sobie wzięła grillowane kalmary, czekamy jeszcze na frytki. Na której jedliśmy. Za całe zamówienie zapłaciliśmy 77 euro. I zaczynamy kolejną wycieczkę objazdową po półwyspie Sitonia. Zostawiliśmy sobie tu Forda na chwilę, po to, żeby rzucić okiem z góry na Neos Marmaras. Byliśmy tutaj już na wycieczce, a teraz jedziemy w dół półwyspu w kierunku Porto Cuofo. To jest jakiś naturalnie usytuowany między górami port, czy coś takiego. Zajedziemy na miejsce, zobaczymy jak to wygląda. I kolejne jakieś dziwne rancho zbudowane z resztek blach. Nie wiem w ogóle jakim sposobem grawitacyjnie to się trzyma na tej górce. Chyba owce albo kozy tam siedzą w tych blaszakach. No i przyjechaliśmy do miejscowości Porto Cuofo. To miejsce ma przypominać podobno norweskie fiordy. To jest miejscowość położona naturalnie między górami. Idziemy się tam przejść w stronę tej portowej części tego miasteczka. No i pierwszy raz od naszego pobytu w Grecji zaczął nam kropić deszczyk. Generalnie podoba mi się swoboda, z jaką się tutaj parkuje w tej miejscowości. Campervany, kampery. Samochody osobowe stoją praktycznie na samej plaży. Okej, doszliśmy do portu. Idziemy się teraz przejść taką promenadą. No i tu w porcie mamy taką awanturę pod polską banderą. I tutaj mamy jakąś żaglóweczkę pod polską banderą. Woda czyściutka, szkoda, że słońca nie ma. I jeszcze jeden rzut oka na tą zatokę. Opuszczamy już Porto Cuofo. Niestety pogoda nam tu nie dopisała. Zaliczyliśmy sobie króciutki spacer, zresztą no takie pół godzinki spacer w tą i z powrotem i chyba tyle. Chyba że ktoś ma ochotę sobie poplażować z takimi widokami, no to jak najbardziej. Szkoda, że nie ma słońca, bo ta zatoczka naprawdę wygląda pewnie bardzo atrakcyjnie przy słonecznej pogodzie. I jeszcze jeden widok na zatokę w Porto Cuofo. My już wracamy pomału w kierunku plaży w Toroni. Dobra, tym razem przyjechaliśmy na parking w Toroni Beach. Mnóstwo kamperów sobie tu stoi w pierwszej linii brzegowej. I tak wygląda plaża Toroni. Po tamtej stronie mnóstwo ludzi, tutaj tak fajnie. Nie ma dużego zagęszczenia. Słońce wychodzi, więc ta woda zaczyna nabierać swojego lazurowego koloru.
a my idziemy na resztki bizantyjskiej twierdzy w Toroni. No, wyszło słońce i tu już zaczyna to wyglądać fantastycznie. Tutaj mamy te ruiny. Tu już się zaczyna taka piękna zatoczka z ładną plażą. O, w nocy ten obiekt widzę, że jest oświetlany. Nie no, te kampery tam w tej pierwszej linii, fenomenalna miejscówka. Taki delikatny trekking. Co dziwne, wstęp na teren tego obiektu jest bezpłatny. Co prawda chyba nie ma za to tu pobierać opłaty. To jakaś dziura. Idziemy tam na koniec tego cypelka zobaczyć. Czad. I już znowu niestety dogoniła nas ta chmura, która nas goni od Porto Cuofo. Słońce zachodzi, kończy się efekt wow, ale i tak jest świetnie. Ścieżka trekkingowa to prowadzi tam, na szczyt tamtej góry, 2700 metrów. Nie za długa ścieżka, a stamtąd jest właśnie widok na Porto Cuofo, pewnie na całą tamtą zatokę. Kupiłeś? Tak. Taka litrowa oliwa prostotłoczona u producenta, 10 euro za taką litrową puszkę. W plastiku było tańsze, ale teraz nie pamiętam jaka to była cena. Ale tutaj w ogóle dookoła są wszędzie oliwki. Dobra, tłoczarnia oliwy swoją drogą. Tu się zatrzymałem jeszcze na marginesie, bo zobaczyłem, jak tu marnieje w krzakach do Gorewa ostatnie swoje dni taka maszyna F12. Stoi na swoim cmentarzysku. Silnik wyciągnięty. Teraz już tylko będzie rdzewieć. I taki grecki klimat. Cykady grają. Jakaś przydrożna kapliczka i widok na morze. Wszędzie dookoła nas same oliwki. Więc wierzymy, że nasza oliwa będzie autentyczną częścią tej wycieczki. A tak wygląda jedna z przykładowych greckich kapliczek przy drodze. Tam w środku są jakieś rzeczy związane z osobą, która prawdopodobnie doznała tu jakiegoś wypadku.